Cześć, nazywam się Magda Motrenko, a Wy jesteście na kanale Wnętrza Zewnętrza, który już teraz możecie zasubskrybować. Dzisiaj pokażę Wam dom Solas, który jest samowystarczalny energetycznie. Jesteśmy w domu pokazowym Solas, który znajduje się w Warszawie przy metrze Politechnika i można się umówić, przyjechać i zobaczyć tutaj wszystko osobiście. Ale nim ruszycie na wycieczkę, zobaczcie to wnętrze na filmie. Domy Solas wyróżniają się technologią, gdyż są to domy energooszczędne, a właściwie samowystarczalne energetycznie. To znaczy, że za rachunki za prąd nie zapłacimy tutaj nic, gdyż dom ma panele fotowoltaiczne i różne inne technologie, które sprzyjają utrzymaniu ciepła. I o nich chętnie Wam opowiem, ale w następnym filmie. A dzisiaj skupimy się na tym, żeby zobaczyć, jak właściwie taka przestrzeń nadaje się do życia. I czy taki nieduży dom, bo ma 35 metrów powierzchni u podstawy i około 45 metrów powierzchni użytkowej, czy to nadaje się do życia i jest wygodne. Zaczynamy tradycyjnie przy drzwiach i mamy tutaj nieduży przedpokój. Wyróżnia się pewnie od tradycyjnych przedpokoi w domach jednorodzinnych, gdyż jest nieduży i bardziej przypomina korytarz w zwykłym mieszkaniu. Jest miejsce na buty, szafki na buty, są wieszaki na kurtki, więc nieważne czy zima, czy lato, to bez problemu możemy się tutaj rozebrać. Wieszaczki są składane, więc nie zajmują miejsca, nie uderzymy się o nie. Jak potrzebujemy więcej, to jest więcej, a jak więcej nie potrzebujemy, to nie zajmują nam przestrzeni. Tu z boku od razu mamy kuchnię. Dzięki temu, że w tym miejscu nie ma ściany, bez problemu możemy przywitać się z gośćmi, którzy gromadzą się w przejściu i nie ma problemu, który dotyczy wielu wąskich korytarzy w wielu polskich mieszkaniach, gdzie ciężko się pomieścić w więcej osób. Tutaj, pomimo tego, że też jest wąsko, to jednak jest przestrzeń i ta przestrzeń na wysokości oczu tak naprawdę rozwiązuje dużo takich problemów klaustrofobicznych, że takie określę. A tutaj już jest kuchnia. Kuchnia jest nieduża, ale tak jak mówiłam, to nie jest 200-metrowy dom dla 10-osobowej rodziny, tylko raczej wnętrze dla pary, ewentualnie pary z dzieckiem, dom na start. A w przypadku domu na start taka kuchnia jest jak najbardziej wystarczająca. Zobaczcie, że mieści się ekspres, tu czajnik, mógłby stanąć tuż obok, jest płyta i to nawet 4-palnikowa, spokojnie mogłaby być mniejsza, 2-palnikowa, zlew w rogu i to jest świetne rozwiązanie. Zaraz Wam powiem dlaczego. I dużo miejsca do pracy i to właściwie podwójnie, tutaj ktoś może siedzieć z nami i jeść w czasie, gdy my gotujemy. Jest to też fajne dodatkowe miejsce na sprzęty różne kuchenne, które zazwyczaj zajmują nam miejsce na blacie, a gdy są na takim podwyższeniu, to tutaj jest naprawdę bardzo wygodnie. To jest dom ekologiczny, więc chcę zwrócić Waszą uwagę szczególnie na dwie rzeczy w kuchni. Jedna to fronty szafek, te czarne, są w 100% z recyklingu, z butelek plastikowych, przetworzonych, sprasowanych. I wow, no powiem Wam, że gdybym nie wiedziała, to bym się nie domyśliła, że takie jest ich pochodzenie. Wyglądają naprawdę bardzo elegancko i nie widać, że są plastikowe tak naprawdę. Drugą kwestią jest szafka pod zlewem. Jak widzicie, zlew został umieszczony na rogu, więc szafka pod nim jest narożna i ma większą powierzchnię niż zwykła szafka, taka tradycyjna, a zarazem nie jest taka wygodna do przechowywania rzeczy. Często pod zlewem w domach stoi kosz na śmieci i tutaj również, tylko w przypadku, gdy to jest taka większa szafka, dużo łatwiej wstawić tam 5 koszy do segregowania śmieci. Nie wiem, czy to tak wypada Wam pokazywać śmietniki, ale myślę, że to ważny temat, szczególnie teraz, kiedy trzeba mieć ich trochę więcej. Tu są w tym momencie wstawione 3, ale spokojnie, jak widzicie, zmieściłoby ich się więcej. Najgłębiej może stać ten kosz, z którego korzystamy najrzadziej. I jak widzicie, nawet w takim niedużym domu i w takiej niedużej kuchni jest miejsce, żeby segregować śmieci. Więc jak się chce, to można, nawet na niedużej powierzchni. Gdy dom jest nieduży, trzeba dbać o jak najefektywniejsze wykorzystanie przestrzeni, dlatego żeby się nie marnowało miejsce tutaj pod skosem, są zrobione szafki. Oczywiście ciężko do nich sięgać w czasie gotowania, ale spokojnie mogą pełnić rolę takiego magazynu na rzeczy, z których korzystamy rzadziej. Żeby do nich sięgnąć, to raczej będzie ciężko tutaj z dołu zrobić, ale obok wisi drabinka, takie małe schodki, które możemy przystawić i wtedy bez problemu tam zajrzymy. Chyba zwiedzania kuchni na razie wystarczy. Zobaczmy resztę domu. Tutaj jest salon z dużym oknem, schodami na górę,
kącikiem wypoczynkowym, stołem, miejscem do przechowywania. Jak widzicie, wszystko jest normalnie, tak jak w zwykłym mieszkaniu. Meble, które zostały tutaj wykorzystane, są z Ikei. Na pewno rozpoznajecie niektóre elementy, na przykład ten koszyczek, który znajduje się w prawie każdym polskim domu i jest bardzo praktyczny. Jest tu sporo luster, dzień dobry, które powiększają optycznie przestrzeń. Dom jest nieduży, więc trzeba sobie trochę pomóc, żeby nie było czuć, że ta przestrzeń nie jest aż taka wielka. Jasna, naturalna kolorystyka oraz otwarte szafki również wpływają na to, że pomieszczenie wydaje się przestronne i szczerze mówiąc, tutaj jest ta przestrzeń, to nie jest tak, że tutaj jest ciasno. Gdyby chcieć naprawdę optycznie poszaleć, to można byłoby wstawić jeszcze biały stół, białą kuchnię. W ekologicznym domu są też ekologiczne materiały i nie tylko fronty w kuchni, ale też na przykład te krzesła, które są połączeniem drewna i plastiku, również z recyklingu, czy dywany z juty, naturalny materiał. Wnętrze było inspirowane nie tylko stylem skandynawskim, ale też japońskim. Zwróćcie uwagę, że ściany nie są białe, tylko kremowe, jasne, ale cieplejsze. Sosnowe szafki, które znajdują się tutaj za stołem, zostały pomalowane tą samą farbą, która została wykorzystana na ścianach. Dzięki temu cała powierzchnia tej ściany jest bardziej jednolita, a to wpływa na harmonię we wnętrzu. Mnie tu zachwyca również to okno z jednolitej tafli szkła. Jest naprawdę świetne i wpuszcza do środka dużo światła. Normalnie moglibyśmy mieć tu widok nie na parking, tylko na ogród i naprawdę marzy mi się takie wielkie okno w przyszłym domu. Ciekawe jest jednak to, że w tym miejscu nie ma drzwi z wyjściem do ogrodu, tylko jest właśnie takie jednolite okno, którego nie można otwierać. Z czego to wynika? W domu działa rekuperator, który wymienia całe powietrze znajdujące się w środku co godzinę na nowe. Otwieranie okien źle by wpłynęło na cały ten system, byłoby niewydajne i nieekologiczne. Nawet mając okno, które się otwiera, nie warto z tego za bardzo korzystać. Co innego latem, kiedy temperatura na zewnątrz jest taka sama jak w środku, ale szczególnie zimą i tak nie powinniśmy za bardzo tych okien otwierać. Chodźmy jeszcze na górę. To jest prototyp. I tu są jeszcze zrobione strome schody, z których ostatecznie zrezygnowano i tak samo po wybudowaniu tego prototypu postanowiono udoskonalić projekt o okno, które pewnie będzie gdzieś tutaj takie płaskie, poziome. Na antresoli mamy sypialnię, a za nią znajduje się takie pomieszczenie gospodarcze. Zapalę światło, będziecie lepiej widzieć. Tutaj garderoba z potrzebnymi sprzętami. Z tej strony szafy, a tutaj urządzenia, które są potrzebne w tym domu. Jak widzicie, to nie jest brudna kotłownia, tylko elegancka technologia, którą spokojnie można mieć w swojej garderobie i nic nie powinno nam się tutaj od tego brudzić. Tak naprawdę w momencie, kiedy będzie tutaj okno, ta przestrzeń będzie bardziej uniwersalna i będzie można z niej korzystać na więcej różnych sposobów. W tym momencie jest to dom tak bardziej przygotowany z myślą o parze, ewentualnie rodzice mogą spać na dole na rozkładanej sofie, a tutaj może być pokój dziecka w wersji z oknem oczywiście, ale tak naprawdę tu może być sypialnia rodziców i gdy pojawi się dzidziuś w domu, to tę przestrzeń, tę garderobę da się tak przeorganizować, żeby, może przesuwając tą ściankę, nie wiem dokładnie, ale będzie można tutaj wygospodarować przestrzeń dla dzidziusia, wstawić łóżeczko dziecięce, tak żeby nie przeszkadzać rodzicom, a rodzice nie przeszkadzali dziecku, gdy ono sobie smacznie śpi. Istnieje też możliwość rozbudowania tego domu o drugi, właściwie taki sam moduł i wtedy ta ściana jest usuwana, a w jej miejsce wchodzi kolejny moduł i mamy 2 razy większy dom. A teraz chodźmy na dół. Zobaczcie jeszcze z góry, cześć Piotrek, widok na salon. Jak widzicie, to normalny dom, nie różni się niczym od innych mieszkań, ale dla pewności zajrzyjmy jeszcze do łazienki. I jesteśmy w łazience. Jak widzicie, wszystko jest. Umywalka, sedes, prysznic, pralka, wszystko się mieści, a do tego jest okno, więc możemy mieć w łazience na przykład roślinkę, czego bardzo zazdroszczę. Mam nadzieję, że ten dom przypadł Wam do gustu, tak samo jak nam. Zachwyca nas idea takiej energooszczędności i nieemitowania dwutlenku węgla do atmosfery. Ekologiczny dom to świetna sprawa i na pewno będziemy zgłębiać jeszcze ten temat.
I Was również do tego zachęcam. Dlatego jeżeli jesteście ciekawi, jakie urządzenia zostały tutaj użyte, z czego wynika taka, a nie inna cena, jaka to technologia, to koniecznie subskrybujcie mój kanał, bo opowiem o tym wszystkim w następnym filmie. Do zobaczenia.